witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z TBR-em na czerwiec. Mam tutaj 4 książki fizycznie, ale 2 e-booki. W sensie będę miała 5 fizycznie, bo mam książkę, którą chcę przeczytać tutaj, natomiast nie chce mi się jej wygrzebywać, więc pokażę ją Wam w formie e-booka. Jednej książki jeszcze nie mam, ale zaczynam od książki, która jest z wyzwania 12 książek na 12 miesięcy. Szczerze powiem, że jak na razie to idzie mi dobrze to wyzwanie, chociaż na razie jestem w lekkim zastoju czytelniczym. Mamy 14 maja, więc trochę mam do przeczytania jeszcze 2 książki i dopiero mogę sięgać po Almond, więc mam nadzieję, że się wyrobię przed wyjazdem, a jak nie, to na wyjazd sobie wezmę 2 książki. No i zacznę od tej książki z wyzwania czytelniczego, a mianowicie jest to Duna. Ja mam to w tym wydaniu filmowym, w poprzednim wydaniu filmowym, bo teraz wyszło nowe wydanie filmowe. Nie wiem, czemu oni wydają jakby nowe wydanie filmowe do Duny, kiedy wyszła druga część. Mogli już do drugiej części, a może to jest do drugiej części, chociaż nie wydaje mi się. No ale mam Dune, chcę przeczytać i też opis tutaj jest, to przeczytam. Bo w zasadzie czytałam komiks, filmów jeszcze nie oglądałam, bo czekam aż przeczytam książkę. No i właśnie komiks mi trochę zdradził, trochę objaśnił fabułę, ale i tak nie za dużo. Mamy Arrakis, zwana Duną. To jedyne we wszechświecie źródło melanżu. Z rozkazu Padyszaha, imperatora, planetę przejmują Atrydzi, zaciekli wrogowie władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo księcia Leto Atreidy jest jednak pozorne. Przejęcie planety ukartowano. W odpowiedzi na atak Imperium i Harkonnenów dziedzic rodu Atreidów Pol staje na czele rdzennych mieszkańców Duny i sięga po imperialny tron. Oszałamiające połączenie przygody oraz mistycyzmu, ekologii i polityki. Chcę się zapoznać właśnie, bo to jest taka, można powiedzieć, już klasyka sci-fi. No i właśnie na pewno chcę się z nią zapoznać i chodzi już za mną od dłuższego czasu, więc teraz już mam nadzieję, że na pewno przyjdzie jej czas. Więc taka jest pierwsza książka. Kolejna książka jest to, już szukam, na Legimi. Książka, a może powiem póki mam, więc o tamtej powiem później. Książkę, którą chcę też przeczytać, jest to Polianna. I jest to książka, którą już kiedyś czytałam w dzieciństwie. To była jedna z moich ulubionych książek i druga część, czyli Polianna dorasta. Też mi się bardzo podobała. No i tutaj mamy Poliannę Whittier, osieroconą 11-latkę, która trafia pod opiekę surowej ciotki, panny Polly Harrington. Kobieta ze swoją powinność uważa wychowywanie dziewczynki, córki ukochanej siostry. Pogodna i zarażająca optymizmem Polianna odmienia oblicze miasteczka. Uczy jego mieszkańców, jak w każdej sytuacji, bez względu na to, jak przykrej, dostrzec coś, z czego można się cieszyć. Urokowi dziewczynki ulegają nawet pani Snow, wiecznie niezadowolona kobieta, przykuta do łóżka przez chorobę oraz uważany powszechnie za gbura i skąpca największy bogacz w miasteczku, pan John Pendleton. Wkrótce wszyscy biorą udział w zabawie w powody do radości, wszyscy z wyjątkiem nieprzystępnej ciotki. Jaka historia kryje się za oziębłością panny Polly, jaką rolę odegrali w jej życiu pan Pendleton i lokalny doktor? Czy tragedia, która dotknie Polianny i która pozbawi dziewczynkę umiejętności znajdowania powodów do radości, w każdych okolicznościach poruszy czułą strunę w sercu ciotki. I to jest już klasyka literatury dziecięcej. Nie jest długa, ona ma też, moje wydanie ma też dużą czcionkę, więc myślę, że na pewno szybko ją przeczytam. Więc to jest kolejny jakby plan na
czerwiec. Idę jakoś w to sci-fi, bo planuję przeczytać też Fourth Wing. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, żeby czytać i Dune i Fourth Wing i jeszcze jedną książkę. No ale zobaczymy. Fourth Wing, o tej książce było bardzo głośno. Ja ją kupiłam sobie za 12,99. Co prawda nie jest to piękne wydanie, ma okładkę zintegrowaną, ale ja właśnie takie lubię. No i wiem, że tu będzie dużo smoków i dużo jeźdźców. I mamy tutaj 20-letnią Violet Sorrengail, która miała trafić do kwadrantu skryłów i wieść spokojne życie pośród książek oraz historii. A teraz głównodowodząca, znana również jako jej bezkompromisowa matka, nakazała Violet dołączyć do setek kandydatów pragnących wstąpić do elity Navarry, czyli jeźdźców smoków. Kiedy jednak nie grzeszysz wzrostem, a twoje ciało jest kruche, śmierć czyha tuż za rogiem, ponieważ smoki nie wiążą się z kruchymi ludźmi, one ich eliminują. Smoków chętnych do wytworzenia więzi jest mniej niż kadetów. To też niektórzy chcą zabić Violet, aby zwiększyć swoje szanse. Reszta życzy jej śmierci przez to, kim jest jej matka, m.in. Xaden Riorson, najpotężniejszy i najbardziej bezwzględny dowódca skrzydła w kwadrancie jeźdźców. Violet będzie musiała polegać na swoim sprycie i inteligencji, żeby przetrwać. Z każdym mijającym dniem bariery chroniące królestwo słabną, a tocząca się na granicach wojna się zaostrza i zbiera coraz większe żniwo. Co gorsza, Violet zaczyna podejrzewać, że dowódcy ukrywają przed wszystkimi straszne tajemnice. Także bardzo ciekawy opis. Te mapy, ta mapa tutaj jest chyba... są przepiękne i bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznać się. Trochę przeraża mnie to, że ja mam wydanie z taką mikroczcionką, ale dam radę przeczytać. Nie takie książki się już czytało. Chyba że nie podobam jej przeczytać w czerwcu. Kolejna książka. Jest to już lekka książka, Kelnerka. Ja ją kiedyś znalazłam na półce za darmo, no ale stwierdziłam, że po takich fantastykach też trzeba mieć coś lekkiego, żeby odstresowało. No i mamy tutaj Katie Simmons, która jest dziewczyną ambitną, ale po ukończeniu psychologii na Oksfordzie ciągle nie ma pomysłu na życie. Raz pragnie zostać nauczycielką, innym razem reżyserem, jeszcze innym wychowawcą. Wynajmuje pokój w mieszkaniu Jona, początkującego pisarza, z którym się przyjaźni i który pisze do niej ciągle nowe CV i listy motywacyjne. Dla niej ciągle. W jej planach na przyszłość praca w charakterze kelnerki nie figuruje, choć właśnie tak musi zarabiać na życie. Wraz z przyjaciółką Suki z zawodu, aktorką teatralną, bez angażu pracują w londyńskiej kawiarni koło dworca, kiepsko opłacane, mając za szefa tępego gbura. Klientów traktują obscesowo, ale w sposób niepozbawiony specyficznego humoru. Na szczęście dla wszystkich kawiarnia zostaje sprzedana nowemu właścicielowi. Okazuje się nim Dan Crichton, były chłopak jej koleżanki Geraldine, też absolwent Oxfordu. Katie, skrycie zakochana z wzajemnością w Danie, którego poznała niedawno na imprezie, nie wie, jak znaleźć się w nowej sytuacji. Dan jest znowu z Geraldine i co gorsza zaręczył się, a to oznacza kolejne, jeszcze większe kłopoty. Czyli taki typowy romans, ale lubię takie i po takich właśnie fantastykach, jak już mówiłam, będzie to miła odskocznia. Kolejna, to już powiem o tej książce z Legimi, żeby potem nie zapomnieć, bo ona jest wyżej na mojej półeczce. I jest to, już pokazuję. Widziałam tę książkę u żółwi książkowych i tak mi się spodobała, że w sensie opis tak mi się spodobał, że też chcę przeczytać. Jest to Los Pokonanych, Kel Kate. Każda dobra opowieść zaczyna się w chwili, gdy wybraniec, dotychczas nieświadomy ciążącej na nim odpowiedzialności, odkrywa swoje przeznaczenie. Nasz wybraniec, zwany w przepowiedniach zgubą światłości, przeżył 26 lat w zapadłej wiosce na krańcu świata, czujnie strzeżony przez arcyczarodziejkę. Przepowiednie zostały odczytane, a jego los przypieczętowany. Oto wyruszy w drogę, by uratować świat przed nadciągającą zagładą. Stawi czoła magom, potworom z innych światów, a nawet bogom.
i zwycięży. Ale co się stanie, jeśli nasz dzielny bohater padnie martwy w pierwszej zasadce pierwszego dnia swojej wędrówki? Co z losami świata i zagładą całej ludzkości? O tym niestety przepowiednie milczą. Więc bardzo mnie to zaciekawiło i to, jak opowiadali, było bardzo takie inspirujące do przeczytania właśnie tej książki. Nie mówię długo, no bo nie wiem o nich praktycznie nic. No i ostatnia już książka, 6. Staram się teraz ostatnio tak 6 książek wybierać, żeby w razie co mieć wybór, ale też żeby nie za dużo tych książek było. Jest to książka, którą kupiłam na promocji w Empiku, czyli Witajcie w księgarni Hunam Dong. Bardzo spodobała mi się okładka. Azjatyckie, koreańskie książki teraz do mnie ostatnio mówią, chociaż jeszcze nie przeczytałam Almond, ale domyślam się, że mi przypasuje. To jest generalnie książka, o której już opowiadałam wiele razy. Jest to o bibliotekarce. Nie o bibliotekarce. O właścicielce tej właśnie księgarni. Ja Jong-ju była wypalona fizycznie i emocjonalnie, choć spełniała się prywatnie i zawodowo, czuła jedynie zmęczenie. Pewnego dnia w przypływie odwagi postanowiła zrealizować dawne marzenie i otworzyć kameralną księgarnię Hunam Dong. Smutek właścicielki z początku tylko odstrasza odwiedzających. Gdy jednak Jong-ju poznaje kilka życzliwych osób, dowiaduje się więcej o tym, jak stworzyć azyl, który przyciągnie klientów ciepłe. Organizuje spotkania autorskie i kółka czytelnicze, sprzedaje pyszną kawę, wreszcie zaczyna czuć się jak u siebie. Nie tylko ona, bo księgarnia Hunam Dong staje się bezpieczną przystanią dla każdego zagubionego. Można tu odpocząć, znaleźć ukojenie, a także poznać życzliwą bratnią duszę i uświadomić sobie, że nigdy nie jest za późno, by zacząć wszystko od nowa. Dla samej Jong-ju założenie księgarni to tylko początek zmian. Także też jestem ciekawa. One są przepięknie wydane, te książki. W sensie ta książka, taka okładka jest matowa, trochę z wytłoczeniami. No jestem jej ciekawa, więc też chcę po nią sięgnąć jak najszybciej. No i w sumie taki mam spis książek w TBR-ze. Obecnie z mojego majowego TBR-u, już Wam powiem, przeczytałam chyba 0 książek. A nie, przepraszam, przeczytałam 1 książkę. No i nie wiem, czy będzie coś z innymi, czy uda się coś jeszcze przeczytać. Bo mam lekki zastój, nawet nie wiem czemu. I bardzo mnie to stresuje. No ale co, dzięki za obejrzenie tego filmu. To by było na tyle w tym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!